Zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy w sprzedaży, ale nie wiesz, jak do tego podejść? Z czym to się wiąże? Jak to wszystko będzie wyglądało? Podzielimy się dziś z Tobą 4 radami na lepsze rozpoczęcie pracy w sprzedaży. Sprawdź to. Po pierwsze, zrozum branżę. Często tak jest, że gdy przychodzisz po raz pierwszy do pracy w dużej firmie, w dziale sprzedaży, to wszystko wydaje ci się obce, wręcz przerażające. Nie ma w tym nic dziwnego. Jednak jako najważniejsze zadanie, jeśli chcesz odnieść sukces i zostać tutaj na dłużej, powinieneś postawić sobie zrozumienie branży. Nie bój się, nie musisz się z tego od razu doktoryzować. Wystarczą podstawy. Zadaj sobie takie oto pytania. Kim są nasi klienci? Na czym oni zarabiają? Jakie są ich produkty? Jakie są ich problemy? Oraz jak my rozwiązujemy te ich problemy. Następnie szukaj odpowiedzi w materiałach firmowych. Pytaj starszych kolegów z zespołu. Jak najszybciej staraj się też rozmawiać z samymi klientami. To oni są kopalnią wiedzy. A także googlej w internecie. Zdziwisz się, ile fajnej wiedzy możesz w ten sposób zdobyć. Pozwoli ci to zrozumieć ICP, czyli idealne modele klienta, z jakim pracuje Twoja firma, a także poznać język klienta. Staniesz się w ten sposób jednym z nich. Otwartość na uczenie się. Miej szacunek do swoich przełożonych. To oni przeszli już długą drogę, by znaleźć się tam, gdzie są. Jeśli tylko chcą dzielić się z Tobą wiedzą, to warto z tego korzystać. Po co masz uczyć się na swoich własnych błędach, skoro inni te błędy już dawno wykryli i wiedzą, jak sprawić, by takie sytuacje zamienić na swoją korzyść? To lepiej posłuchać ich i nie powielać tych błędów. Mając przełożonego, słuchaj to, co do Ciebie mówi. Jeśli dostajesz od niego treningi, wcielaj w życie. Powielaj wzorce od lepszych kolegów z zespołu. Staraj się podpatrzeć, co robią i w jaki sposób działają. Podglądaj ich sposób działania, to w jaki sposób rozmawiają z klientem, jak tą rozmowę prowadzą i wyciągnij z tego wnioski. Nie bój się być otwartym na naukę. Dzięki niej unikniesz błędów i wielu przepalonych tematów, które po prostu zaczniesz zamieniać na sprzedaż. A co za tym idzie, zarówno Ty, jak i firma będziecie mieli z tego korzyści. Naszą trzecią radą jest organizacja pracy. Bardzo szybko, po krótkim okresie ochronnym, wprowadzeniu albo onboardingu, zostaniesz zasypany obowiązkami często różnego rodzaju. Będą listy klientów do skontaktowania, komunikatory internetowe i kanały komunikacji do obsługi, raporty do wypełnienia itd. Bardzo ważne jest to, byś jak najszybciej wyrobił sobie nawyk myślenia o samoorganizacji. W działach sprzedaży zazwyczaj praca jest bardzo szybka i wszyscy mają pełne ręce roboty. Nie licz więc, że koledzy będą Cię prowadzić za rękę. Sam musisz zrozumieć, które obowiązki są bardziej, a które mniej ważne, w jakiej kolejności je wykonywać, ile czasu na co poświęcać. Nie bój się też zapytać starszych kolegów, na pewno docenią Twoje dojrzałe podejście do pracy. Jako że Twoim najważniejszym zadaniem jest kontaktowanie i kwalifikacja leadów, nigdy o nich nie zapominaj. Pomoże Ci w tym Twój CRM i ustanawianie sobie tam tasków, czyli przypominajek. Zapoznaj się z tym narzędziem jak najszybciej i stosuj go codziennie. Nieustępliwość. Tak, brzmi to ciężko. Pewnie nieraz słyszałeś od swoich znajomych o ich postanowieniach noworocznych, że zaczną ćwiczyć, lepiej się odżywiać, czytać książki, a minęło już kilka lat i dalej tego nie zrobili. W sprzedaży nie możesz się poddać. To jest ciężki kawałek chleba, który wymaga od Ciebie ciągłych zmian, uczenia się, poprawiania, po prostu bycia lepszym. Kontaktując się z klientem, często zobaczysz, że to nie jest 5 minut roboty, a długa, monotonna praca, która wymaga nieustępliwości w walce o główny cel – sprzedaż. Może zabrzmi to banalnie, ale nie poddawaj się po pierwszej nieudanej próbie. Nawet jeśli tych nieudanych prób będzie kilka, z biegiem czasu poczujesz flow i każda kolejna rozmowa będzie znacznie bliższa temu, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli zdecydujesz się na pracę w sprzedaży, a uwierz nam, warto, to przede wszystkim zrozum branżę, bądź otwarty na uczenie się, ulepszaj swoją organizację pracy oraz bądź nieustępliwy w kontaktach z klientami. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał oraz skomentuj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!